Witam serdecznie dzisiaj o poranku. JP Morgan o euro-dolarze, czyli co dalej z dolarem. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji sierpniowej, która startuje już za kilka dni, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. JP Morgan o euro-dolarze, czyli co dalej z dolarem. Pierwszy wykres to oczywiście wykres długoterminowy euro-dolara, który pokazuje, jak bardzo ładnie w poprzednich tygodniach odbiliśmy się od parytetu, gdzie jest także dolne ograniczenie 8-letniego kanału spadkowego, czyli poziom parytetu ma bardzo duże znaczenie, rośnie jego znaczenie, ponieważ zachowanie euro-dolara w kolejnych tygodniach, czyli podczas letnich wakacji, zaczęło sygnalizować rynkowi, że jest możliwość utworzenia w tym rejonie jakiejś formacji, odwrócenia tendencji, zatrzymania tendencji spadkowej, odwrócenia tendencji nawet aprecjacji amerykańskiego dolara na rzecz trendu osłabienia amerykańskiego dolara. I oczywiście wydarzenia, które miały miejsce wczoraj, doprowadziły nas do sytuacji, w której oczywiście znowu trzeba patrzeć realnie na to, że parytet będzie znowu atakowany, ponieważ euro-dolar pokonał poziom ważnego wsparcia 1,0120, a to sygnalizuje, że rzeczywiście rośnie prawdopodobieństwo ataku znowu na parytet i prawdopodobnie to będzie scenariusz w następnych dniach i w końcówce sierpnia. Mamy spotkanie Jackson Hole, ono ma bardzo duże znaczenie dla rynków finansowych i być może rynek będzie się właśnie już pod to pozycjonował. Natomiast ja cały czas uważam, że poziom 1,0120 jest punktem odniesienia i bardzo będzie wiele zależało od tego, co się dalej tutaj wydarzy. I jeszcze raz przypominam, moim zdaniem ruch na rynku pieniężnym sygnalizuje większą presję na potencjalne dalsze podwyżki stóp procentowych w strefie euro niż w Stanach Zjednoczonych. Stąd też, gdyby kierować się wskazaniami rynku pieniężnego, to jest większa szansa na wzrosty niż na spadki euro-dolara, ale oczywiście rynek wie swoje i tutaj z rynkiem się nie należy kłócić. Wykres średnioterminowy pokazuje, że te opory w okolicach 1,0350 nie były przypadkowe, to nie tylko jest poziome wsparcie, poziomy opór, ale także miejsce, gdzie przebiega półroczna linia trendu spadkowego, więc znaczenie tego poziomu jeszcze bardziej rośnie i być może jesteśmy także świadkami technicznego odbicia, po prostu presji technicznej na umocnienie amerykańskiego dolara. Na przestrzeni ostatnich dni mieliśmy także do czynienia z konsolidacją, małą zmiennością, a teraz w końcu coś się dzieje i być może jest to zapowiedź zwiększenia aktywności, zwiększenia zmienności na głównej parze świata. A wykres krótkoterminowy bardzo dobrze pokazuje ten opór, ten poziom, punkt odniesienia, czyli 1,0120. On jest cały czas w grze, natomiast fakt, że utrzymujemy się dzisiaj o poranku poniżej poziomu 1,01 sygnalizuje, że rzeczywiście scenariuszem bazowym jest już scenariusz zakładający spadki, że ponowny test parytetu, czyli poziomu 1,00. I gdyby do tego doszło oczywiście, to należy bardzo, ale to bardzo uważać, ponieważ ryzyko otwierania nowych, krótkich pozycji jest bardzo duże z powodu tego, o czym powiedziałem wcześniej, czyli ryzyka, że dojdzie znowu do jakiegoś większego wzrostowego odbicia, czyli odbicia także od dolnego ograniczenia 8-letniego kanału spadkowego formacji, która zaczyna funkcjonować i już dała wzrostowe odbicie w ostatnich tygodniach. Natomiast tytuł tego wpisu to jest JP Morgan o euro-dolarze. Co dalej z euro-dolarem? Dzisiaj rano pojawił się ciekawy właśnie raport JP Morgana dotyczący tego, co się ma dziać według banku na euro-dolarze i tutaj bank sygnalizuje, że rzeczywiście spodziewa się ataku na parytet z powodu słabości gospodarczych Europy i ryzyka geopolitycznego. I to są te właśnie dwa czynniki, które skłaniają bank do tego, żeby rekomendować dalsze sprzedawanie euro-dolara, czyli grę na umocnienie amerykańskiego dolara. W tle widzicie, jaki jest ten artykuł, co zawiera, jakie są rekomendacje i jakie są według banku przyczyny tego, co się dzieje teraz na euro-dolarze i co się może dalej wydarzyć. Spadek euro-dolara i pokonywania najbliższych
wsparcie to nie jest tylko domena euro-dolara. Widzimy na przykład na wykresie Kiwi tutaj, że i nowozelandzki dolar względem amerykańskiego dolara pokonuje ważne krótkoterminowe wsparcia, czyli odwraca się tendencja i rośnie szansa na następną falę aprecjacji amerykańskiej waluty względem waluty nowozelandzkiej. Ten wykres, który jest w tle, też dobitnie to pokazuje i bardzo podobne zjawiska obserwujemy na innych parach związanych z amerykańskim dolarem. Natomiast rynek ryzyka także jest niezwykle istotny, ponieważ gdyby oczywiście doszło do aprecjacji amerykańskiego dolara, byłby to sygnał, że cały świat znowu szuka stopy zwrotu w Stanach Zjednoczonych i szuka ich przede wszystkim na rynku akcji. Ten wykres, który teraz jest w tle, pokazuje statystykę zachowania indeksu giełdowego S&P w lipcu i w sierpniu. I okazuje się, że ten wzrost, który ma miejsce teraz, jest jednym z najlepszych na przestrzeni historii w ostatnich 90 latach. Wzrost ma duże znaczenie i wygląda na to, że lato jest jednym z najlepszych, najbardziej udanych dla inwestorów na rynkach akcji. Zobaczymy, czy rzeczywiście uda się dowieść i w sierpniu jak najwyższe poziomy indeksu S&P, ponieważ generalna statystyka dla indeksów giełdowych w Europie pokazuje, że sierpień, a zwłaszcza wrzesień, to są najgorsze miesiące statystycznie w roku giełdowym. I gdyby się okazało, że jednak sierpień w tym wypadku jest odwrotny, byłby to sygnał jeszcze bardziej zwiększający szanse na to, że giełda dyskontuje, że recesja, spowolnienie gospodarcze będzie płytkie i krótkie, a nie długie i głębokie. To byłaby dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy liczą na to, że kłopoty gospodarcze wkrótce się skończą. A sam indeks S&P wczoraj próbował lekko rosnąć, co prawda nie wróciliśmy na poziom 4300 punktów, natomiast utrzymujemy się cały czas wewnątrz krótkoterminowej, miesięcznej fali wzrostowej, w kanale wzrostowym, więc sytuacja techniczna bykom cały czas sprzyja. Natomiast co się będzie dzisiaj działo, to jest bardzo ciekawe z powodu tego, że nie ma ważniejszych danych makroekonomicznych dla Stanów Zjednoczonych, więc dzisiejsza sesja będzie testem sentymentu i zobaczymy, czy w końcówce tygodnia, kiedy kończymy budowanie świecy tygodniowej, przewagę mają byki czy też niedźwiedzie, ponieważ jeszcze raz przypominam, cała strefa oporów 4320 do 4400 na indeksie S&P ma bardzo duże znaczenie. To jest miejsce, gdzie przebiega średnia dwusesyjna, poziome opory, linie trendu oraz oczywiście Fibonacci 61,8%. Więc gdyby się okazało, że rynek dalej rośnie, byłby to sygnał, że dyskontujemy właśnie dobry scenariusz dla rozwoju sytuacji w gospodarkach na całym świecie w perspektywie 6 do 9 miesięcy. Natomiast jeszcze raz przypominam, poziomy, ta strefa ma potencjał do wywołania głębszej korekty spadkowej i nawrotu do spadku, więc sytuacja staje się binarna i jest niezwykle ważne, co się dzisiaj wydarzy, z powodu tego, że sesja może być testem sentymentu i może nam odpowiedzieć na pytanie, w którą stronę pozycjonuje się faktycznie rynek. Znalazłem ciekawy wykres, który pokazuje, jak wygasają miesięczne opcje na indeksie S&P i widzimy, że jest koncentracja właśnie w rejonie 4300 punktów, a to ma duże znaczenie. Rynek może bronić albo grać pod ten poziom, żeby on był utrzymywany w następnych dniach. Giełda w Azji jest dzisiaj neutralna, więc neutralnie powinien zacząć także sesję indeks DAX i także tutaj będziemy moim zdaniem dyskontować ostatnie odbicie od półrocznej linii trendu spadkowego i czy rzeczywiście klimat inwestycyjny zaczął się pogarszać. Dzisiaj w tle mamy dane o inflacji PPI dla Niemiec za lipiec. Widzimy w tle, jakie są prognozy. Inflacja ma zacząć zakręcać, wykręcać w dół, ma być niższa, no ale moim zdaniem dopiero spadek poniżej 30% inflacji tej producenckiej miałby jakiekolwiek znaczenie. Myślę, że rynek będzie przywiązywał do czegoś innego tutaj wagę, natomiast oczywiście będziemy patrzeć, czy są tworzone ekstrema inflacyjne w Niemczech i też w innych krajach, o czym za chwilę będziemy mówić. Jeżeli popatrzymy na rynek ryzyka poprzez pryzmat kryptowalut, no to widzimy także zmianę sentymentu, ponieważ Ether pokonuje swoją linię trendu wzrostowego, widać to na wykresie, ale równolegle także Bitcoin pokonał tą samą
linię i już teraz zaczyna dalej spadać i atakować punktowo ważne wsparcie, bardzo ważne wsparcie długoterminowe, czyli średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym o okolice $22 600. I jeżeli się okaże, że ten poziom pada, to zdecydowanie zwiększy się prawdopodobieństwo tego, że będziemy świadkami spadków także indeksów giełdowych, więc zachowanie Bitcoina, zwłaszcza dzisiaj rano, to, że spadł poniżej $23,000, moim zdaniem jest sygnałem, że rynek ma ochotę sugeruje nam, że jest rosnące prawdopodobieństwo spadków indeksów giełdowych od Stanów Zjednoczonych przez Europę aż po Azję. To jest wielkie ostrzeżenie przed tym, co się dzieje, co się może wydarzyć na indeksach giełdowych. Natomiast moim zdaniem przed Bitcoinem ważna sesja, ponieważ wsparcie ma ogromne znaczenie i trudno będzie go pokonać. Kiedy popatrzymy na zachowanie obligacji, w tym wypadku amerykańskich, to jesteśmy cały czas w rejonie poziomu 2,90%, a to oznacza, że rynek cały czas musi tutaj musi nam sygnalizować, że raczej nie wierzy w to, że będziemy świadkami dalszego wzrostu inflacji, że stopy procentowe będą musiały iść dalej w górę, że te poziomy, na których jesteśmy teraz, są już zdyskontowane i faktycznie będą pokazywały dobrze, gdzie szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych wystąpi. A jeszcze raz przypominam, na grudzień jest to wyznaczony poziom 3,50%, więc amerykańskie obligacje, jestem też bardzo ciekawe, co się dzisiaj wydarzy podczas sesji, natomiast zdecydowanie gorzej jest na niemieckich obligacjach i tutaj wyraźnie widać, że strachy o inflację, rosnącą inflację w strefie euro są większe niż dla Stanów Zjednoczonych, stąd też takie zachowanie niemieckich i amerykańskich obligacji. Ta rozbieżność staje się coraz większa i spread się kurczy między niemieckimi a amerykańskimi papierami. Jeżeli jesteśmy na rynkach ryzyka, to warto także zwracać uwagę na surowce, a w tym wypadku cena złota. Cena złota odbija w tym tygodniu wyraźnie od poziomu $1800. Sięgamy już wsparcia $1750. Ma ono znaczenie, widać na wykresie dlaczego. Więc jeżeli dzisiaj podczas sesji złoto spadnie poniżej $1750, to oczywiście otwiera się perspektywa ku spadkom w rejon ostatnich minimów, czyli linii szyi dwuletniej formacji szczytowej. I oczywiście byłby to także sygnał, że surowce znowu nawracają do dyskontowania spowolnienia gospodarczego i recesji w światowej gospodarce, ponieważ taka moim zdaniem powinna być interpretacja tego, co się teraz dzieje. I bardzo podobne zachowanie obserwujemy na innych surowcach. A teraz dział poświęcony polskim aktywom z powodu tego, że dzisiaj akurat najciekawsze, najważniejsze dane makroekonomiczne będą spływały z polskiej gospodarki. O godzinie 10 warto zwrócić uwagę na to, że to się dzieje przede wszystkim na dane o produkcji przemysłowej za lipiec. Widzimy, że mediana prognoz to jest 7,8%, odchylenie standardowe 1,5%, więc będzie łatwo o to, by określić, czy dane są zaskoczeniem, czy też rozczarowaniem, jakie będą. I oczywiście najważniejsze pytanie jest takie, czy informacje płynące z ankiet, czyli wskaźniki PMI, które sygnalizują recesję w sektorze przemysłowym, które sygnalizują spowolnienie i to znaczące polskiej gospodarki, będą potwierdzone twardymi danymi, czyli tymi właśnie o produkcji przemysłowej. Jeżeli się okaże, że znowu jest rozbieżność między oczekiwaniami płynącymi z ankiet, a tymi wskazaniami płynącymi z realnych danych o produkcji przemysłowej, to oczywiście rynek powinien zareagować i będzie sygnalizował, że wcześniejsze dyskontowanie spowolnienia gospodarczego było błędne. I być może rynek, zwłaszcza akcji, zareaguje na te dane, więc ja jestem bardzo ciekawy, jaki będzie odczyt tych danych i czy rzeczywiście wskażą one nam spowolnienie gospodarcze i ryzyko recesji w polskiej gospodarce, bo naprawdę one mają duże znaczenie i jeszcze raz przypominam, że to są twarde dane, one pokazują faktyczny stan polskiej gospodarki, sektora przemysłowego, który jest teraz najważniejszy, newralgiczny, to właśnie z sektora przemysłowego płynie do nas spowolnienie gospodarcze z krajów zachodniej Europy i ze świata. Więc jeżeli dane nie potwierdzą spowolnienia, będzie to dobry sygnał, natomiast gdyby potwierdziły, to oczywiście rynki polskich aktywów powinny się do tego dostosować i teoretycznie moim zdaniem, jako że rentowności polskich obligacji rosną i zaczynają dyskontować kolejne podwyżki stóp procentowych, to moim zdaniem im gorsze dane, tym powinna być słabsza reakcja na polskich obligacjach,
ponieważ dyskontowanie podwyżek stóp procentowych nie miałoby w takiej sytuacji sensu. Inne ciekawe dane makroekonomiczne to oczywiście inflacja PPI producencka, w lipcu ma być to 25,3% i zobaczymy, czy także inflacja ma szansę utworzyć producencka swój szczyt, swoje ekstremum w lipcu, bardzo podobnie jak inflacja konsumencka. To jest także ciekawy temat, zobaczymy jakie tutaj będą te dane, zwłaszcza, że odchylenie standardowe to jest 0,5%, czyli bardzo mało, będzie łatwo o zaskoczenie, o pewnego rodzaju tutaj pretekst do wywołania impulsów na polskich aktywach. Mamy także dane o wynagrodzeniach. Te dane także mają ogromne znaczenie, zwłaszcza dla tych, którzy liczą na to, że ich wpływ na politykę, na sytuację społeczną w Polsce będzie duży, ponieważ będziemy powiązywać dynamikę wzrostu wynagrodzeń z inflacją i zobaczymy, czy rzeczywiście cały czas Fundusz Płac ma ujemną dynamikę w ujęciu rocznym, czy też nie, czy też wynagrodzenia neutralizują negatywny wpływ inflacji na kieszenie Polaków, więc oczywiście te dane mają duże znaczenie. Mediana prognoz 13,2%, odchylenie standardowe 0,65% mają duże znaczenie, będziemy je także ściśle, bardzo ściśle nawet monitorować. I teraz już oczywiście przegląd tych reakcji rynkowych. Punkt odniesienia to są poziomy 5,80% na polskich dziesiątkach. Zobaczymy, gdzie się dzisiaj zakończy handel w tym tygodniu na tych polskich papierach, które zostały o 50 punktów bazowych przecenione po ostatnich danych makroekonomicznych i po tym, co się dzieje. I oczywiście będziemy także obserwować zachowanie złotego, który ewidentnie traci po tym, jak euro-dolar zaczyna znowu spadać, ale zwróćmy uwagę, że pomimo tego, że euro-dolar spadł poniżej poziomu 1,01, to złoty relatywnie jest mocny, nie zbliża się nawet jeszcze do swoich poziomów maksymalnych sprzed 2 miesięcy, a to jest sygnał, że rzeczywiście pewnego rodzaju relatywna siła krajowych aktywów ma miejsce i napływa kapitał, zwłaszcza do polskich obligacji. Tutaj na rynku euro-złotego kluczowy jest opór w rejonie 4,74. To jest miejsce, gdzie przebiega dwumiesięczna linia trendu spadkowego. Na dolar złotym ta linia została już pokonana i tutaj zaczynamy się wspinać w rejon oporu 4,75. On jest na celowniku nawet podczas dzisiejszej sesji, jeżeli oczywiście reakcja rynkowa po danych i po zachowaniu euro-dolara byłaby jakkolwiek. Uważam cały czas, że zdecydowanie większe znaczenie dla złotego ma zachowanie euro-dolara niż zachowanie płynące z polskich lokalnych czynników, danych makroekonomicznych czy też polityki. Rynek zareaguje na zachowanie euro-dolara, więc jeżeli euro-dolar zacznie spadać, cały czas kontynuować tendencję spadkową, to oczywiście złoty się osłabi i odwrotnie, jeżeli euro-dolar zacznie rosnąć, to oczywiście złoty zacznie się umacniać. To jest główne powiązanie, które wpływa na zachowanie krajowej waluty. I na koniec warszawska giełda, która wczoraj bardzo ładnie potwierdziła miesięczny kanał wzrostowy, formację flagi, czyli wczorajsze minima są punktem odniesienia. Gdyby doszło do ich pokonania, to oczywiście byłby to jednoznaczny sygnał zachęcający do nawrotu do tendencji spadkowej. Natomiast każdy powrót nad poziom 1700 punktów otwiera perspektywę do wzrostów i jest dobrym sygnałem dla tych wszystkich, którzy liczą, że pewnego rodzaju wzrostowe odbicie na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych także będzie miało miejsce. Co się wydarzy? Myślę, że warszawska giełda papierów wartościowych dzisiaj powinna się skoncentrować właśnie na tych danych o produkcji przemysłowej, które są naprawdę niezwykle istotne. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Ale wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji sierpniowej, patrzeć jak ja inwestuję w swoim portfelu, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel następnego dnia w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę stopy zwrotu i miłego dnia.